witam Was w następnym spotkaniu z płytami winylowymi i zapraszam do obejrzenia odcinka poświęconemu niemalże w całości jednemu wykonawcy. Ten wykonawca to Tom Jones. Tak więc zaczynamy. No więc zaczynamy od Toma Jonesa, ale zanim do niego przejdziemy, może zaczniemy od 45 obrotów. Słuchajcie, parę płytek na 45 obrotach mam, niewiele. Mamy na przykład The Who, Hot Enough i Who Are You. Następne 45 obrotów, to jest 7-calówka, Bryan Adams, Run to You i Bryan Adams. Oprócz tego The Beatles, I Feel Fine, pierwsze tłoczenie monofoniczne i She's a Woman i I Feel Fine. To są takie płytki. Aha, jeszcze mamy 12-calówkę na 45 obrotach. Tom Jones, czyli bohater dzisiejszego odcinka. Carrying a Torch. Niosąc pochodnie, niosąc latarkę. A towarzyszy Tomu Jonesowi facet z tej strony to jest Van Morrison. Van Morrison, Tom Jones, Carrying a Torch. No dobrze, to na tyle 45 obrotów. A teraz 33 obroty. No i zaczynamy. Mnóstwo. Toma Jonesa naprawdę całe mnóstwo płyt. Z tym, że wydania nie tylko brytyjskie, bo Tom Jones mamy wydania brytyjskie, pierwsze monofoniczne, stereofoniczne i tak dalej. Oprócz tego mamy włoskie, francuskie, kanadyjskie, amerykańskie, australijskie. Sporo tego, tak? No, zaraz zobaczycie, ile tego jest. No dobra, no lecimy z Tomem Jonesem. The Very Best of Tom Jones. Tom Jones, The Very Best EMI Record. Teraz mamy Delilah, Tom Jones, wersja stereofoniczna. Delilah, Tom Jones, także wersja stereofoniczna, wytwórnia Decca. I jeszcze raz stereo wersja Tom Jones, Delilah. Dobrze, tyle o Delilah. Teraz mam Close Up. Tom Jones i jego album stereofoniczny Close Up. Z którego tutaj mamy roku? 72 rok. Następna płytka, ponownie Close Up stereo Tom Jones. Say You Stay Until Tomorrow. Powiedz, że zostajesz do jutra. Tak brzmi tytuł albumu Toma Jonesa z roku 77 zdaje się. Tom Jones 77 rok, wytwórnia EMI Records. Teraz mamy Memories Don't Live Like People Do. Memories Don't Live Like People Do. Wspomnienia nie opuszczają nas jak ludzie. Mniej więcej tak można by było przetłumaczyć. Decca, 75 rok, angielskie wydanie. This is Tom Jones. Przepraszam, Red. Tutaj mamy okieneczko czerwone. Jak wyciągnę kopertę, jest białe. A czerwone dlaczego? Dlatego, że koperta jest dookoła czerwona. Czerwony oznacza wersję monofoniczną. Label czerwony. Decca label czerwony. Płytę wkładamy czerwonym labelem do czerwonej koperty i wkładamy do okładki i w okienku pojawia się w ten sposób mono na czerwono. Mono na czerwono, nawet się rymuje. Stereo to akurat jest bez okienka, ale ta płytka jest w wersji stereofonicznej, czyli label powinien być niebieski. Sorry. Wiecie, w Australii wszystko jest odwrotnie, co nie? Ludzie chodzą do góry nogami, samochody jadą w przeciwną stronę, jeżdżą w przeciwną stronę. Co tam jeszcze? Decca na przykład, nawet Decca jest odwrotnie, bo w Europie wersja mono jest na czerwonym labelu, stereofoniczna na niebieskim, a oni oczywiście odwrotnie, jak to w Australii, do góry nogami. W Australii Decca stereo na czerwonym labelu. Mono prawdopodobnie na niebieskim, nie wiem, nie miałem okazji sprawdzić. Ale ta Australia to nawet Opel w Australii się nie nazywa Opel, tylko Holden, zdaje się, Holden, tak. Tam to wszystko abarotnie, wszystko na odwrót. Ok, Tom Jones, I Who Have Nothing. Wersja stereofoniczna, teraz patrzcie na okienko, bo to jest europejska płyta. Stereo, czyli niebieski label. Niebieski label to znaczy, że płyta jest stereofoniczna, nie ma obwoluty, co prawda koperta nie ma czerwonej obwoluty, tego rimu,
ale, czy czerwonej, czy w tym przypadku niebieskiej, ale niebieskie ma kwadraciki. I ten kwadracik dokładnie pasuje po włożeniu do okładki. Ach, okładka rozklejona. No ale tak, włożymy sobie do okładki i musi ten niebieski się pojawić w tym. Proszę bardzo, tutaj jest. Pojawia się. Na tej podstawie wiadomo, jaki to jest ten. Później w latach 70. już zrezygnowano z tych kółeczek i tak dalej. Tak samo tutaj. Blue, czyli wersja stereofoniczna. A wersja stereofoniczna na płycie Help Yourself. Pomóż sam sobie pomóż. Tom Jones. Ok, Tom Jones, Greatest Hits. Greatest Hits, Tom Jones, wytwórnia Decca. Wersja stereofoniczna. SKL oznacza, że stereofoniczna, a jak będzie LK, nie KL, tylko LK, to wersja monofoniczna. To też można rozpoznać wersję po prostu po kodzie. Mamy Music for the Millions. Seria taka wydana została przez Deckę w Holandii, zdaje się. Muzyka dla milionów. I to właśnie płyta Toma Jonesa z tej serii Music for the Millions. What's New Pussycat, Reached His Hands, Once Upon a Time, temat from Thunderball. Thunderball to czyli jeden z odcinków 007 07, James Bond nie 007 zgłosi, a już pociągnąłem te 007. O jedno 0 za dużo. A nie, dobrze, 007. To polskie było 07. The Very Best Tom Jones Music for Pleasure. Wytwórnie jeszcze raz wam pokażę. No dobrze. Świat Toma Jonesa. The World of Tom Jones. Decca. Wytwórnia to taka seria The World of. Tutaj mamy akurat z tej serii Toma Jonesa. It's not unusual. Danny Boy, You Can Stop Love, 16 Tones, Only Once, Fly Me to the Moon. Fantastyczny kawałeczek. Dobrze. Tom Jones, 13 smash hits. Blue Color. Proszę bardzo, tutaj mamy ten Blue Color, czyli stereofoniczna wersja. Teraz The Great Tom Jones, Decca, Tom Jones, The Music Then Hit Hard. Coś takiego, dużo tego napisane. To jest wydanie holenderskie, płyta mintowa z tego co pamiętam. A, zapomniałem powiedzieć, że tak, wszystkie płyty, które wam w tym momencie pokazuję, są już wystawione, są już dostępne na stronie internetowej www.popmaster.pl. Znowuż, udało mi się, na stronie internetowej powiedziałem, a nie na stronach internetowych. Użyłem liczby pojedynczej, nie mnogiej, fantastycznie. W Słupsku dostępne od przyszłego tygodnia. Oprócz tego, jeśli coś wam by się podobało, zadzwońcie do sklepu, napiszcie maila. Postaramy się szybko odpowiedzieć na telefon, na maila. Słuchajcie, następna płytka. Tom Jones, Things That Matter Most to Me. Proszę bardzo. W tym wypadku Mercury Records, 87 rok. Teraz Tom Jones at Talk of the Town. Talk of the Town, Tom Jones, wersja stereo. Mnóstwo z tych płyt jest mintowych. Okładki mogą być różne, ale bardzo dużo jest mintowych płyt, zwłaszcza tych właśnie tłoczonych w latach 66, 67 do 70 roku. No i te holenderskie, nieholenderskie wydania też są mintowe. Ale to wszystko sprawdzicie na stronie www.popmaster.pl. Ok, Tom Jones, następna wersja stereo, Talk of the Town. Tom Jones. Tutaj album się nazywa po prostu Tom. Tom, niebieskie, czyli stereo. Jeszcze raz, Tom Jones. Czerwone. Czyli płyty się niczym nie różnią. Z tym, że tutaj mamy wersję niebieską, a tu znaczy stereofoniczną, bo niebieskie, a tu monofoniczną, bo czerwony. Dobrze pokazuje dobry akurat, w dobrej kolejności pokazałem. Tu zdaje się coś francuskiego albo włoskiego. Włoskiego. Tom Jones, Hit Parade International. Hit Parade International, Tom Jones. Pierwsza strona, Green, Green Grass of Home, Delilah, Dance of Love, Let It Be Me, Hey Jude, Yesterday My Prayer. Druga strona, Fly Me to the Moon, I Never Fall in Love Again, czyli tam Frank Sinatra, Beatlesi, Nat King Cole. Dobrze, The Body and Soul of Tom Jones. Ciało i dusza Toma Jonesa. Tom Jones, Decca, wytwórnia, lata 73 rok, wersja stereofoniczna. Tom Jones, Hey Jude, Green Grass of Home, Delilah, Fly Me to the Moon, Little Green Apple, etc. Tom Jones, wytwórnia, zdaje się, Francja, tak. Francuska okładka w pięknym stanie, płyta też w bardzo ładnym stanie, no płyta w ładniejszym stanie niż okładka jeszcze.
Tom Jones, What a Night, cóż za noc, cóż za noc, tak nosi tytuł tego albumu Toma Jonesa, wydanego przez wytwórnię EMI w roku 1977. Teraz, Rescue Me. Kiedyś chyba mieliśmy tą płytkę, ale dawno, dawno temu. Wydanie amerykańskie pojawiła się tylko w Ameryce, Gatefold okładeczka, płyta w pięknym stanie, okładka w pięknym stanie, także na rynku europejskim raczej rzadkość. Dobrze, The Very Best of Tom Jones, mieliśmy wcześniej, pokazałem ją, ale się pojawi jeszcze raz. Wersja stereo, piękna okładka, płyta z tego co pamiętam też piękna. Teraz Green Grass of Home, Tom Jones, album 60, którego? Spójrzmy na to, 67 rok, wersja stereofoniczna. 67 rok, wersja monofoniczna. Proszę bardzo. Bez tych otworów, ale napis mono. Dobrze. Tom Jones, It's Not Unusual. It's Not Unusual. Wydanie amerykańskie zdaje się. Tak wygląda przynajmniej, już nie pamiętam. Tom Jones, a to mamy Along Came Jones. Zobaczcie, spójrzcie proszę bardzo na okładeczki. Dokładnie te same zdjęcie wykorzystano przy okładce, z tym, że odwrócono je o 180 stopni. Także Tom Jones plecami do siebie, albo Tom Jones twarzą do siebie. No dobrze, bo tu mamy jeszcze jedną płytkę, z tym, że ta jest monofoniczna, a ta jest też monofoniczna. Poza tym różnią się jedynie, co prawda, barwą kolorów tych czerwonych. Może była w innym okresie wydana, albo po prostu jakiś błąd w drukarni, że niewielkie różnice w kolorze. Dobrze, Help Yourself, już było raz. Teraz mamy jeszcze drugi raz. Wersja stereo i wersja mono. To jest stereofoniczna, to jest monofoniczna. Ops. Oczywiście widać po tych otworach, z tyłu też. Tom Jones, Live at Caesar Palace. Caesar Palace i koncert Toma Jonesa na jednopłytowym albumie wydanym przez Music for Pleasure i wytwórni EMI. Rok wydania to jest około 70, początki lat 70, nie piszę akurat, 71, dobrze, przepraszam, 71, ale to już jest reedycja, bo oryginał to wygląda tak. Gatefold okładka, podwójny album, proszę bardzo, stereo lub tak, także stereo, także podwójny album, Gatefold okładeczka, z tym, że okładka jest trochę w gorszym stanie niż ta pierwsza. To już tyle, to na tyle tak, Toma Johnsona. I jeszcze pozostał mi człowiek, który w poprzednim odcinku pokazywałem jego single pressing, tak, tłoczenia testowe, czyli mam na myśli Matt Monro, a to są właśnie jego dwie płyty. Jedna wydana przez wytwórnię Decca pod tytułem The World of Matt Monro. Tam mieliśmy wcześniej The World of Tom Jones. To taka seria właśnie wydana przez Deccę. I tu mamy jeszcze raz Matt Monro, The Impossible Dream. Impossibilis, takie dosyć słowo dosyć popularne w ostatnich czasach w Polsce, zwłaszcza w telewizji. A to nie ma o imposybilizmie, tylko album płyty The Impossible Dream. Niemożliwe, niesamowite sny. To nie Tom Jones, tylko Matt Monro, wydany przez Music for Pleasure, ale Sound Super wydało to przy współpracy Music for Pleasure. Dobrze, to będzie na tyle. Toma Jonesa, wszystkiego. Słuchajcie, myślę, że od poniedziałka, może od najbliższej niedzieli, czyli za 2 dni, nowe płyty, nowe wideo newsletter. Mam nadzieję, że to się sprawdzi i to bardzo, bardzo szybko. A na razie żegnam Was i do usłyszenia. Życzę wszystkim miłego weekendu. Trzymajcie się. Odpoczywajcie przed poniedziałkiem i nabierajcie sił. To trzymajcie się.